Szanowni Państwo, jesteśmy w Republice Czeskiej, ale bardzo blisko granic z Polską i z Niemcami. Zatem partnerem dzisiejszego programu jest karta i aplikacja Zen. To właśnie dzięki nim możemy płacić zarówno w koronach czeskich, jak i w euro, wymieniając je ze złotówek po korzystnych cenach. Partnerem całej naszej czeskiej serii jest firma Plaion, wydawca gry Kingdom Come Deliverance 2. I intend to wage war, not parley. We need more people. The best thing would be to recruit from your old comrades. PEGI 18. Owa gra dzieje się w średniowiecznych Czechach i wiele z tych lokacji w naszych programach pokażemy. Oglądajcie. Dzień dobry Państwu, jest niedziela 15 września i ten odcinek tak naprawdę powinien mieć tytuł Człowiek strzela, a Pan Bóg i przyroda kule noszą. Jesteśmy w pięknym mieście Liberec w Czechach, no i sami widzicie, co się dzieje. Niż genueński. Ów wyjazd planowaliśmy z dość znacznym wyprzedzeniem. Prognozy były bardzo pesymistyczne, ale w niedzielę już miało być lepiej. No ale lepiej nie jest. Kotlina Kłodzka zalana, Cieszyn zalany. I tutaj w Republice Czeskiej najgorsza sytuacja na Śląsku i na Morawach. Tutaj powodzi nie ma, ale z nieba walą straszliwe potoki wody. No więc jakże wam pokazać piękno Liberca i jego architektury? To wspaniałe miasto. No jestem pod ratuszem w stylu wiedeńskim. Z tego balkonu ukwieconego przemawiał kiedyś na przykład prezydent Havel, a wcześniej machał do swych poddanych Franz Józef. No ale przecież nie możemy chodzić po mieście, a widzicie, co się dzieje, i wam tego pokazywać. No ale skoro tu jesteśmy, to będziemy pod dachem przeczekiwać. Pod dachem coś wam jeszcze dzisiaj pokażemy, a jutro może będzie lepiej. Bo nigdy nie jest tak, żeby nie mogło być lepiej. Idziemy do Podcieni. Przyjechaliśmy tutaj wczoraj wieczorem z Krakowa autostradą przez Wrocław, Legnicę, potem Turów i to pogranicze niemiecko-polsko-czeskie. Miejscami nawet nie padało. Zresztą dzisiaj w Krakowie świeci słońce, no ale tutaj leje potwornie. Oglądaliśmy zarówno wczoraj, jak i dzisiaj rano telewizję polską i czeską. No i w Polsce sytuacja wydaje się gorsza. Głuchołazy zalane, Lądek-Zdrój zdaje się odcięty od świata. Tutaj najgorsza sytuacja, mówię o Republice Czeskiej, jest w kraju morawsko-śląskim. Czeski Cieszyn, ewakuacja ludności. Tu jest najwyższy stopień zagrożenia powodziowego, no ale na razie tylko potwornie leje. No ale leje na tyle mocno, że nie da się chodzić po mieście i piękna owego miasta wam pokazywać na zewnątrz. Zatem będziemy szukać miejsc pod dachem. A teraz szybka akcja. Kawiarnia legendarnego hotelu Praha, stojącego przy rynku, tuż obok owego wspaniałego ratusza. Hotel legendarny, bo przepiękny, secesyjny budynek z 1906 roku. A w kawiarni jakby się czas zatrzymał, no bo mamy tutaj te same rzeczy, które podawano w 1906 roku, kiedy to ów hotel z kawiarnią otwarto, no czyli kawa po wiedeńsku, za szlachaczką, czyli z bitą śmietaną, no i tort Zachera.
ta konfitura w rzeczy samej jest konfiturą morelową. Tak, zacher. No ale byśmy się we właściwym momencie osadzili. Niedzielne wydania gazet przede mną, tak. Tutaj, w przeciwieństwie do Polski, nie tylko tutaj, w Chorwacji, w wielu innych miejscach środkowej Europy, gazety papierowe są nadal bardzo ważne. Są w kawiarniach i są też niedzielne wydania. No i spójrzcie, jakie tytuły. Przyprawy na najgorsi, czyli przygotowania na najgorsze. Widzicie, chmura leje tutaj. Do Czeska se żyti stolecia woda, czyli woda stuletnia zbliża się do Czech, zbliża się, już jest. Już jest, moi drodzy, już jest. My jesteśmy bezpieczni i to spożyje kolejne miejsce pod dachem przed nami. Miejsce związane z Libercem, obywatel związany z Libercem, ale obywatel znany w każdym zakątku świata. Jego nazwisko jest wszechświatową marką. Co to będzie? Kto to będzie? Musicie chwilę zaczekać. Na razie kawka po wiedeńsku. Są dwie techniki. Albo zamieszać, albo częściowo to zjeść. Dobra, niesłodzona śmietana. Dietetycy, nie patrzcie się teraz. Jeszcze to, o, tu też. Wieś Wratislawice nad Nisą, czyli nad Nysą. Niemiecka nazwa Maffersdorf. Dzisiaj jest to administracyjna część Liberca. I właśnie w tym miejscu, w tym domu swój zakład blacharski miał niejaki pan Anton Porsche. I w tym domu urodził się Ferdynand Porsche. No więc siłą rzeczy dzisiaj jest tutaj muzeum, które koniecznie trzeba odwiedzić. Nie tylko z tego powodu, że jest ono pod dachem. Muzeum można zwiedzać z tabletem. Wówczas mamy wersję czesko, angielsko i niemieckojęzyczną, ale jest też tradycyjna wersja po polsku. Tradycyjna, bo nie tabletowa. Mnóstwo informacji na kartkach. W tym miejscu był zarówno warsztat ojca Ferdynanda, warsztat blacharski, jak i ich dom rodzinny. Dzisiaj to miejsce jest wypatroszone na potrzeby muzeum. I właśnie tutaj, w roku 1875, Ferdynand przyszedł na świat. Jego mamą była Anna z Erlisiów oraz Anton Porsche. I mieszkał tu do roku 1893. Wówczas to wyjechał do Wiednia. Jak pewnie zauważyliście, wymieniłem dwie nazwy owej miejscowości. Wratislawice, obowiązująca do dziś czeska, i dawna niemiecka Maffersdorf. Dlaczego? Ano dlatego, że ta część korony świętego Wacława była przez stulecia zamieszkiwana przez pokaźną mniejszość niemiecką. Z niej właśnie Ferdynand się wywodził. Czasy wiedeńskie, no po pierwsze, zafascynowały go możliwości ówczesnej technicznej nowości, czyli prądu elektrycznego. Mamy tutaj różne zdjęcia. No na przykład tu na zdjęciu pan Ferdynand razem z następcą tronu Franciszkiem Ferdynandem. Ferdynand, nie Habsburg, Porsche, skonstruował wtedy dwie absolutne nowości. Automobil napędzany właśnie prądem elektrycznym, silnik elektryczny, tak, to jest przełom XIX i XX wieku. Ba, skonstruował hybrydę. Franciszek Ferdynand dał głowę w Sarajewie, wybuchła I wojna światowa, a po niej powstała Czechosłowacja. I w roku 1933 do władzy w Niemczech doszedł niejaki Adolf Hitler. W roku 1938 mamy hańbę Monachium. Układ monachijski i od Czechosłowacji Hitler odrywa najpierw tak zwany Sudetenland, czyli kraj sudecki, tak zwany, i ustanawia jego stolicę właśnie tu, w Libercu. Potem zajmuje całe Czechy, protektorat Czech i Moraw. I Ferdynand Porsche dostaje nową szansę.
Nie wiemy, czy był z przekonania narodowym socjalistą, czy też dojście Hitlera do władzy i później zajęcie Czech, rozbiór Czechosłowacji, to była tylko dla niego szansa na zamówienia rządowe. One następują i Ferdynand konstruuje przeróżne pojazdy, projektuje. Dla Wehrmachtu czołg Tygrys, słynne Kibelwageny i Schwimmwageny, czyli amfibie. Dzisiaj pewnie w wielu miejscach zarówno Czech, jak i Polski w związku z sytuacją powodziową amfibie są używane. No ale przede wszystkim konstruuje słynnego Garbusa. Państwa autorytarne budują autostrady. W Europie pierwszy Mussolini, potem Hitler. Chcą się pochwalić sukcesami, motoryzacja. No więc powstaje Garbus słynny. By powiedzieć prawdę o tej konstrukcji, to pierwowzorem tego Garbusa była konstrukcja innego geniusza z Czech, również niemieckiego pochodzenia, inżyniera Hansa Ledwinki. On dla Tatry skonstruował prototyp, który został nieco zerżnięty przez Porsche. Volkswagen przegrał po wojnie proces. Było, nie było, Garbus to absolutny fenomen. No i w ogóle Porsche to absolutny fenomen. Dzisiaj ową markę kojarzymy ze sportowymi samochodami, ale pierwsze sportowe Porsche wyjechało na drogi w roku 1950 i to już jest sprawa syna Ferdynanda, również Ferdynanda Feriego Porsche. Dzisiaj marka Porsche, jak i Szkoda, czy też Skoda, jak mówimy w Polsce, to jest jeden koncern Volkswagena. Dlatego też, co niektórych może śmieszyć, ale co jest logiczne, na rejestracjach niektórych samochodów marki Szkoda, Welskoda mamy napis Porsche Brno, Porsche Wiena, Porsche coś tam. Tak, jeden koncern. To jest przecudne Porsche. Hybryda. Wspaniała rzecz, bo to są piękne samochody. I w ogóle wkład Ferdynanda, niezależnie od tego, jakie kiedyś miał sympatię w rozwój techniki, w rozwój motoryzacji, jest rzeczą jedyną w swoim rodzaju. Co na początek? Jaki pierwszy posiłek w Libercu w Republice Czeskiej? Weprzą knedlo zelo? Czosnkowa, utopęce, knedliki z gulaszem? Nie, moi drodzy. Chciałem wam coś podpowiedzieć i opowiedzieć przy okazji o pewnej wspólnocie losów. Wspólnocie losów Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej i komunistycznej Czechosłowacji. Demoludy i komunistyczny Wietnam. I tak samo jak do nas, tak i tutaj, dzisiaj do Republiki Czeskiej, przyjeżdżali Wietnamczycy, żeby studiować, żeby pracować. I do dzisiaj mniejszość wietnamska jest liczącą się w Republice Czeskiej mniejszością, niezwykle szanowaną, jak i u nas. A co robią Wietnamczycy poza domem? No dobra, powiedzenie poza domem nie jest precyzyjne, bo dla tych młodych pokoleń to jest ich dom. Wietnamskie kelnerki, wietnamscy kelnerzy zwracali się do nas po czesku na początku. Ale tak czy inaczej, nawet jeśli się tu urodzili i czują się Czechami wietnamskiego pochodzenia, kultywują swoją kulturę. A kuchnia jest bardzo ważnym elementem kultury. No więc zrobiłem malutki researczyk i źródła podpowiedziały mi, że właśnie tu w Libercu mamy fantastyczną wietnamską restaurację Mok. Restaurację, która ma filię też w innych miejscach w Republice Czeskiej. No i zamówiliśmy i zobaczcie, prawdziwe, autentyczne wietnamskie jedzenie. Nie Polwiet czy też Czechwiet, ale prawdziwy Wietnam na talerzu. To jest pho. Pho, ale nie pho bo, tylko pho ga, czyli zupa zrobiona na bazie kurczaka. Cała reszta jest identyczna. Makaron ryżowy, dodatki, sos rybny, tutaj marynowany czosnek w occie ryżowym razem z chili, tutaj sam sos chili, jakby ktoś chciał bardzo to dosmaczyć. To jest bardzo ciekawa rzecz, którą po raz pierwszy jadłem w Warszawie. Zupa z miasta Hue. Zupa na bazie
trawki cytrynowej, pasty z fermentowanych krewetek, wołowiny, golonki wieprzowej oraz wieprzowej krwi. Również z makaronem ryżowym. No mnóstwo składników, tu są dodatki, jest limetka, jest chili, a ja mam coś, co w karcie figurowało, gorące, figurowało jako specjalność zakładu. No i tak naprawdę jedyna rzecz, jaką zrozumiałem, to słowo lap w nazwie wietnamskiej dania. Lap w Tajlandii oznacza kiełbasę. Kiełbasę robioną na modłę chińską. No więc tu pewnie oznacza to samo. Być może jest to słowo chińskiego pochodzenia. Więc zobaczmy w ogóle, co to jest. No tak. To jest kiełbasa. Bardzo dobra, smażona razem z ryżem. Nie będę tutaj doprawiał, uszczknę tylko trochę niedoprawionego wywaru z pho ga. Słuchajcie, pamiętajcie, nawet jeśli nie lubicie knedlików, co nie wierzę, albo też wam się znudzą, nie jesteście już skazani wyłącznie na jeden jedzeniowy ślad. To jest Wietnam kulinarny pełną gębą. Świetny wywar. A piwo czeskie? A jak? W Czechach nareszcie wyszło słońce, moi drodzy. A to oznacza, że możemy kontynuować naszą wycieczkę tak, jak ją pierwotnie zaplanowaliśmy. Jak widzicie, nie jesteśmy już w Libercu. Jesteśmy w regionie bardzo pięknym, który nazywa się Czeski Raj. I właśnie za mną pyszni się chyba najwspanialszy, najbardziej znany symbol czeskiego raju, czyli Zamek Troski. Ów zamek jest w tej chwili naszym celem. Zamek Troski w całej swojej krasie. Stoimy u jego podnóża, a nie jesteśmy na zamku, bo gdybyśmy byli tam, na górze, to nie widzielibyśmy, jak to miejsce jest wspaniale usytuowane. Nie widzielibyśmy tej niezwykłej formy. Formy, która od czasów, gdy budowla powstała, budziła lęk wśród okolicznej ludności. No bo mamy bazaltową skałę, czarną, niezwykle tutaj rzadką. No i ten bazalt wywoływał u miejscowych włościan piekielne skojarzenia. W dodatku odkryto w tychże skałach jaskinie, no i miejscowi wierzyli, że ta jaskinia jest po prostu wejściem do piekielnych czeluści. W tej jaskini były jakieś celtyckie pozostałości, dziwne, no więc strach. Zamek wzniesiono tutaj w wieku XIV dla niejakiego Czenka z Wartenberga. To był czeski szlachcic, ale długo się nim nie cieszył, gdyż budowlę oddał królowi Wacławowi IV, królowi Czech. To był zastaw. Z kolei Wacław IV podarował to swojemu komorzemu Ottonowi van Bergowowi. Ale van Bergow zdradził króla. Zdradził króla nawet 2 razy. Brał udział w próbie jego porwania. To były czasy, kiedy o tron czeski ubiegał się również król Węgier Zygmunt Luksemburski. I zarówno ten monarcha, a w zasadzie pretendent do tronu czeskiego, jak i Wacław IV mieli swoich zwolenników. I właśnie ten moment historii jest pokazany w grze Kingdom Come. Tam ważne rzeczy na owym zamku się dzieją. Zamek został zniszczony w czasie wojen husyckich, czyli późniejsze wydarzenia, i już nigdy nie pełnił rezydencjalnej funkcji. W takim stanie jak stał, tak stoi. A Troski to po czesku, to słowo oznacza ruinę, ale nosił taką nazwę od samego początku. No, kiedyś to była nazwa żartobliwa, a dzisiaj oddaje faktyczny stan rzeczy. Jakby nie było, jest to niezwykła budowla ze wszechmiar warta odwiedzenia, zarówno wirtualnego, jak i rzeczywistego. Moi drodzy, i tak oto dotarliśmy do raju, ale to nie oznacza,
że zakończyliśmy w ten sposób naszą ziemską wędrówkę, gdyż to jest ziemski raj, a mówiąc dokładnie, czeski raj. Czeski raj, przepiękny, niezwykle romantyczny region Republiki Czeskiej. Gdzie on leży? No leży on, jak popatrzymy na mapę od polskiej strony, pomiędzy Libercem a Jičínem. Jičínem, nie Nowym Jičínem na Morawach, a Jičínem w Czechach, tym, gdzie leży też Żacholecki las, po którym hasał Rumcajs, Hanka i Cypis. No i to jest miejsce pełne niezwykłych formacji przyrodniczych, formacji skalnych, zwanych skalnymi miastami. Miejsce pełne łagodnych wzgórz, miejsce pełne zamków i pałaców. Tych miast jest wiele. Zagłębiamy się teraz w jedno z nich. Ono nazywa się Chruba Skala. Dlaczego skalne miasta? No bardzo proste skojarzenie. Jak się stoi w takiej szczelinie pomiędzy skałami, to ma się wrażenie zupełnie jakby się było w jakiejś średniowiecznej uliczce. Bardzo często uliczki średniowiecznych miast szersze niż ów przesmyk nie były. Dla mnie te skalne miasta tutaj to jest pewnego rodzaju novum. No ale jak wiecie, jestem z Krakowa. Ale podobno dzieci z Lubuskiego i z Dolnego Śląska mają wycieczki do skalnych miast w Czechach jako obowiązkowy punkt programu. Nas wożono na Słowację na przykład. Smokowiec jeden i drugi, Różemberok, Bańska Bystrzyca. To znam od dzieciństwa. Ale nawiasem mówiąc, kiedyś zarówno skalne miasta, jak i owe słowackie miejscówki były w jednym kraju. Czechosłowacja. Warto znać swoich sąsiadów. Idziemy dalej. Jedyna ingerencja człowieka w przyrodę polegała tutaj na wytyczeniu tras spacerowych. Zrobiono schody, zrobiono poręcze, no i mamy oznakowanie. Tu mamy dwa szlaki, mianowicie szlak zielony i szlak niebieski. Widzicie, są znaczki. Tak naprawdę Chruba Skala dla wytrawnego piechura nie jest jakimś ponad siły zadaniem, bo liczy sobie cały ów szlak 8 kilometrów. Ale jest tu przepięknie, przepięknie. A co ciekawe, to wszystko zrobiono nie parę lat temu. To jest XIX wiek, romantyzm. No i czy może być bardziej romantyczny pejzaż niż ten właśnie? Zamykam właśnie ową 8-kilometrową pętlę, a taki spacer to niezwykle dogodny czas do rozmyślań. No i myślałem właśnie o tym, że przecież w Czechach, jak i w Austrii, jak i na Węgrzech mają taki specjalny przyrząd. Coś w rodzaju grzebienia albo grabek, którym czeszą filety skarpia. W ten sposób pozbywając się drobnych ości. Tak, myślałem o tym. No i w związku z tym szybciutko zrobiliśmy kwerendę, gdzie też w pobliżu jest najbliższa rybna restauracja. No i znaleźliśmy lokal niedaleko stąd, u Kołbusu. No i wiecie, po takim spacerze należy się nam coś. Należy się nam jak psu kość albo kotu wszystko, bo kotom się wszystko należy. No to mamy przeróżne, piękne rzeczy. Zaczynamy zgodnie z zapowiedzią od ryb, restauracja rybna. I zaczynamy od ryby słodkowodnej, u nas jedzonej tylko rytualnie, karp. Codziennie na czeskich stołach. W dodatku tak robiony, jak u nas się karpia nie podaje. To jest karp szpikowany słoniną. Widzicie? Tu są kawałeczki słoniny, filety skarpia, do tego skromna sałatka, ale sama ryba jest ważna. Doskonała, soczysta. Karp jest naprawdę doskonałą rybą. To również jest na bazie karpia. Zupa rybna. Ona jest zagęszczana tak jak zupa chińska, jajkiem rozkłóconym, ale w środku mamy dużo również, jak mniemam, mlecza z karpia.
Wywar rybny, jajko i dużo mlecza. Świetna rzecz. To również karp. W Barani, w tej kontynentalnej części Chorwacji, zajadam się chipsami z karpia. I tutaj mamy bardzo podobną rzecz, czyli cienkie kawałki skarpia, które są smażone w głębokim tłuszczu. Dzięki temu procesowi ości w środku się roztapiają. Wspaniałe. To jest również ryba na modłę anglosaską zrobiona. Fish to ryba, chips to fryty, to jest tutaj. To jest też ryba, chociaż nie z tych wód. To jest makrela, mianowicie pieczona, no ale co złego jest w pieczonej makreli? Nic. Doskonała rzecz. No i teraz dodatki, w zasadzie dania nierybne, klasyczne. Gdybyście łaknęli czeskich klasyków. To jest panierowany hermelin, czyli ser. Do tego oczywiście tatarska omaczka. A to jest gulasz z dziczyzny z chołskowym knedlikiem. Moi drodzy, hermelina i gulaszu się spodziewałem, tego też się spodziewałem, ale to powinien być dla nas drogowskaz. To i to. Karp to wspaniały, niewykorzystywany u nas kulinarny materiał. A, i pamiętajcie, ów lokal, rodzinny lokal, poza sezonem otwarty jest tylko w weekendy, ale otwarty jest przez cały rok i karp jest tutaj przez rok cały. Amen. Pora zatem zająć się kolejną atrakcją czeskiego raju, zamkami, które nie są ruinami. No bo Zamek Troski już widzieliśmy, ale przed nami absolutna perła, nie ruina. Zamek Waldstein. Na tyle ważny, na tyle wspaniały, że już w pierwszej połowie XIX wieku został uznany za zabytek i udostępniony zwiedzającym, potraktowany jako dobro wspólne całych Czech. Przy okazji jest to najstarszy zamek w całym czeskim raju, gdyż został on zbudowany już w XIII stuleciu. Oczywiście to nie jest XIII stulecie. To jest wspaniały, barokowy most, który do tego zamku wiedzie. Owe kłosy zboża na herbie są niezwykle ważne dla historii zamku, bowiem jest to herb rodziny Aehrenthal. Rodzina Aehrenthal to byli kupcy, którzy kupili sobie tytuł szlachecki. Była to rodzina czeska, zniemczona. I kupili również, ponieważ mieli pieniędzy bardzo dużo, kupili również ów zamek. On stał pusty. Kupili go na początku XIX wieku i przebudowali w stylu romantycznym, a następnie, jak już wspominałem, udostępnili publiczności. Władali tym zamkiem do końca II wojny światowej. Po II wojnie światowej dekrety Benesza, nacjonalizacja i ów zamek przeszedł w ręce państwa. Dzisiaj zarządza nim miasto Turnow, pobliskie. Zresztą mówiłem wcześniej o tym, gdzie jest czeski raj. Otóż wspomniałem o Libercu i Jičinie. No, Liberec do czeskiego raju nie należy, więc tak naprawdę Turnow i Jičín. To są te dwa grody, które wyznaczają ową przestrzeń. A teraz idziemy do środka. Zwiedzanie zamku dla turystów z Polski nie jest skomplikowane językowo, no bo mamy informacje po polsku. Takie mniej obfite, ale również taką wielką księgę można dostać. Ale skupmy się na tym, co jest tutaj. No, przede wszystkim dwa ważne portrety. To jest założyciel rodu, ten, który się wzbogacił na handlu zbożem, Jan Antoni. A tutaj mamy okazalszy portret kolejnego Aehrenthala, mianowicie Alois Leopold. Pełnił bardzo ważne funkcje w monarchii austro-węgierskiej. Był on mianowicie jednym z ministrów spraw zagranicznych. Zresztą, skoro już o tym mówimy, to w wielu czeskich miastach, również w Pradze, mamy ulice
Kazimierza Babeniego, który był premierem Austro-Węgier. W Czechach się o nim pamięta. To właśnie Babeni zrównał w prawach w Czechach język czeski z językiem niemieckim. U nas o Babenim nie pamięta prawie nikt. Pamiętam ja, rzecz jasna, ale to w dalszym ciągu za mało. Jeżeli podczas zwiedzania zamku chcemy przenieść się do XIII wieku, myślami oczywiście, przenieść się do jego początków, to musimy odwiedzić ten fragment. To był pierwotny, średniowieczny zamek. To wszystko jest na skalę, ale ów zamek pierwotny mieścił się tam. W XIX wieku, wówczas już ruiny, przebudowano. Przebudowano tak, żeby był do nich łatwy dostęp i żeby były jeszcze bardziej romantyczne. To jest wnętrze tego, co w roku 1842 w stylu romantycznym na bazie dawnych średniowiecznych ruin postawiono. No wiecie, to był taki czas, Goethe i te sprawy. Wnieśmy do sali rycerskiej, gdyż tutaj na ścianie mamy herby wszystkich niegdysiejszych właścicieli zamku. Ale nad drzwiami mamy klamrę. Mamy mianowicie pierwszych właścicieli, założycieli, herb Waldsteinów, a obok mamy herb ostatnich właścicieli, rodziny Aehrenthal. Punkt widokowy, ale nie współczesny, to również był fragment owego romantycznego założenia. No i co stąd widać? No przede wszystkim widać zamek Troski. On również był własnością Aehrentalów i również został udostępniony publiczności do zwiedzania. Widać stąd skalne miasto, ale przede wszystkim widać to wszystko. Czeski raj. Stojąc tutaj, rozumiemy, że ta nazwa wcale nie jest zbyt pompatyczna. Niemal bezpośrednio ze skalnym miastem, które już dzisiaj widzieliśmy, sąsiaduje zamek Chruba Skala. Zamków tutaj co niemiara i nie są to tylko ruiny. Ten zamek przeżył niezwykle burzliwe dzieje. Założył go, zbudował, nie osobiście, za swoje pieniądze. Nakazał zbudować w XIV wieku niejaki Hynek z Wallenstein. Najprawdopodobniej był to bardzo znamienity czeski szlachcic. W czasach komunistycznych zamek został w środku wypatroszony, a potem zamieniony w coś, w miejscowy fundusz wczasów pracowniczych. A dzisiaj jest to elegancki hotel i właśnie ów hotel będzie dzisiaj naszą przystanią. Nogi bolą niezwykle, bo chyba 800 razy zamknąłem pierścień kroków w swoim telefonie, ale wiecie, czego się nie robi dla zdrowia i dla zrobienia miejsca w brzuszku, bo jak mnie mam, musi tam też być restauracja. Przepiękny dziedziniec i wspaniały widok na czeski raj. No już słońce zachodzi, ale jutro rano będę tym pasł oczy. A na razie będziemy razem paśli oczy tym, co podają w restauracji. Zresztą widać tutaj przepięknie ów gotyk. To są oryginalne fragmenty architektury. Zresztą w XIX wieku zamek przeszedł zewnętrzną rekonstrukcję w stylu neogotyckim, ale to jest oryginał, a tam w dodatku jest restauracja. Same lokalne klasyki przede mną. Nie są to dania wegetariańskie. To jest pieczona noga, w zasadzie udko z kaczki, do tego sos pieczeniowy, do tego czerwona kapusta i nie knedle, tylko placki ziemniaczane domowe. No to jest absolutna już klasyka, mianowicie swiczkowa, czyli polędwica wołowa, która podawana jest w takim sosie z przetartych jarzyn, do tego są brusznice i zawsze szlachaczka, czyli bita śmietana, no i zwykłe hołskowe knedliki. Tutaj zabawa głównie polega na moczeniu tej ogromnej ilości knedli w sosie. To jest lekko słodkawe. To tak jak u nas je się schabowe na weselach, tak na weselach w Czechach musi być swiczkowa po prostu. Ale skoro mówimy o schabowych, to mamy tutaj
Żizki wieprzowe, czyli kotlety, ale zobaczcie, jak one są małe, dlatego że są zrobione z wieprzowej polędwiczki. Jeśli jest jeden wielki żizek, to jest ze schabu, a tutaj mamy właśnie polędwiczkę, do tego tłuczone ziemniaki, cytryna i konserwowe ogórki. Do popicia Cabernet Cuvée z Moraz. Moi drodzy, jak wrócę do domu, to będę jadł jogurt, taki w greckim stylu, będę jadł borówki amerykańskie, będę jadł sok z granatów, będę jadł suchy chleb, będę jadł surówkę z kiszonej albo i świeżej kapusty. No, będę jadł rzeczy dietetyczne. Już dawno nie dałem takiego czadu, jeśli chodzi o wysokokaloryczne rzeczy i mięso. No ale tutaj nie ma od tego ucieczki i zresztą nie chcę wcale od tego uciec, ponieważ nie będę tutaj przez pół roku. Przez pół roku to bym się wytoczył stąd. Ale jestem tu tylko parę dni. Potem dieta i wszystko będzie dobrze. Swiczkowa, moi drodzy. Swiczkowa. Knedelek. Knedelek. Rodzina knedli jest ogromna, ale do swiczkowej najbardziej pasuje właśnie hołskowy, bułczany knedlik. Trochę śmietany, która się topi. Wzruszające po prostu. Wzruszające. Moi drodzy, ja się cieszę. Cieszcie się i wy. Bądźcie zdrowi. Jedzcie dobrze. Oczywiście nie codziennie takie rzeczy, ale czasami, wierzajcie mi, można. Wasze zdrowie. Na skledaną.